Siemanko wszystkim. W dzisiejszym filmie zapraszam Was na drugą część na temat stołu, czy jak to woli, podnośnika nożycowego. W związku z pytaniami, szczególnie na TikToku i coś tam na YouTube, postanowiłem nakręcić film, jak zrobiłem stół nożycowy. Troszeczkę mam tutaj ciasno, bo mam troszkę więcej niż 3 metry szerokości. Stół, sama konstrukcja to jest 2 metry długości. Dochodzą, wiadomo, jeszcze kółeczka. Tutaj wystaje profil Retroxa. W tej chwili stół jest podniesiony na wysokość 177 cm. I teraz tak, łożyska, jakie użyłem do stołu, są to 4 sztuki. Już Wam pokazuję. Wiadomo, że można sobie użyć innych. Są to łożyska 5206 2RS. Szerokość łożyska tutaj jest 23,8 mm. 62 szerokości. Otwór 30 mm. Tylko ja miałem taką długą tulejkę dotoczoną na śruby 16 i później tę długą tulejkę pociąłem na 4 sztuki. O, tutaj Wam podniosłem stół. Łożysko już wcześniej odkręciłem. Ono tutaj tak tylko schodzi niżej. I teraz Wam wytłumaczę. Profil to 60 na 30. Ścianka grubości 3 mm. A dlatego te łożysko, bo one mi tutaj idealnie wchodzi. Tylko teraz tak jedną ręką ono tak lekko nie wchodzi. Tutaj z boku przyspawane są 2 płaskowniczki. Już Wam pokażę z tej strony. Jak się wepchnie, to tutaj prawie dotyka. Tutaj ja mam zrobione na łożysko akurat na śruby 16. I śruba najlepiej, że jak przechodzi, żeby nie było tak, że gwint po środku, tylko jak podkładkę przykładowo, no można i chudszą podkładkę, tak jak w tym przypadku, można sobie podłożyć chudszą. Chodzi o to, żeby bez gwintu załapywało tutaj w profilku, wtedy wiadomo, będzie dokładniejsze. Teraz po drugiej stronie pokażę Wam, tu jest niezdjęte, żeby Wam to pokazać. Przykręcone. Tak to wygląda. Wtedy opiera się tutaj o profil i z jednej i z drugiej jest przyspawany płaskownik. Wtedy wiadomo, że nam się trzyma to, jakby to mówiąc, w tej takiej szynie. Tu mam tylko niedokończone, jak widzicie. Ten stół już ma przed COVID-em, jak jeszcze
Złom był tani i zrobiony, ale nie jest skończony. Także tutaj też nawet nie jest dokładnie. I teraz Wam powiem, wszystko zależy, jakie łożyska będziecie mieli. Musicie sobie dopasować pod, wiadomo, każdy będzie robił inny stół. Ten ma 105 cm, ponad metr szerokości. Można sobie oczywiście dopasować nawet 2 łożyska do kupy, aby Wam ładnie pasowały do profila. Od razu mówię, warto kupić w miarę normalne łożyska. I teraz tak, ja mam tutaj dospawane 2 płaskowniki z jednej strony i tak samo 2 z drugiej, po to, żeby ta ścianka na ściskanie była po prostu grubsza niż tylko 3 mm w profilu. I w domowych warunkach problem zawsze jest, aby dokładnie 4 otwory wywiercić po jednej i po drugiej stronie. Wtedy najlepiej ten płaskownik ogólnie był prosty. Ja miałem 4 płaskowniki zespawane razem i wszystkie 4 są wiercone. Wiadomo, najlepiej to jest robić na wiertarce stołowej. Będzie lepsza dokładność. I wiadomo, tak jak ja tutaj mam 16, to wiadomo, że najlepiej jest wiertłem 16 mm. Ale już Wam pokazuję. Sięgnę do kieszeni. Tu macie takie wiertła z widią. Jest to chińskie wiertło, ale naprawdę do wiercenia, szczególnie na wiertarkach stołowych, super sprawa. I można sobie zastąpić wiertło, powiedzmy tak jak w moim przypadku, 16 mm. Gorzej tymi wiertłami wierci się wiertarką czy tam wkrętarką. Szybciej po prostu widie lecą, bo jak się niestety ręką delikatnie na boczek poleci, to najczęściej minimalnie wykruszony jest ząbek. Także 4 sztuki zespawać. Najlepiej najpierw, jak ma się gotowe łożysko, wyciąć sobie w płaskowniku pod łożysko, tak aby Wam pasowało pod konstrukcję. Wtedy wiadomo, otwór sobie jakoś przełożyć. Wtedy nawet jak Wam się milimetr machnie, to się nic nie stanie. I wtedy wiercimy z jednej i z drugiej, już jak jest delikatnie narpać, załapać spawem z jednej i z drugiej i po prostu przewiercić. Wiadomo, no w domowych warunkach bez tokarki i frezarki dużo rzeczy się nie zrobi, ale na potrzeby nawet i zarobkowe stół można sobie bardzo tanio wykonać. Teraz troszkę ciężko mi się tu pokazuje, bo telefon trzymam w ręku. Taka sama zasada jest tutaj. Tu mam akurat nieodkręcone z jednej i z drugiej strony. Jak widzicie, płaskownik blokujący jest po tej stronie. U góry był po przeciwnej, ale tutaj moim zdaniem mogłem go
zrobić z tej strony. Wydaje mi się, że byłoby lepiej po założeniu. I teraz tak, mam tutaj tą podporę, sobie zdejmę. Sorki, ale telefon trzymam w ręku. I teraz tak, jak się przyjrzycie, ja sobie kiedyś pewno skasuję ten luz, ale takie mam od początku. I tu minimalnie, o, ale wtedy jak z jednej strony skasuję, to z drugiej strony przybywa. Ale używam tego stołu już jak przed COVID-em jeszcze stal była za parę złotych i zdaję bez problemu egzamin. Teraz tak opuszczę delikatnie, tylko na razie jeszcze podeprę sobie o taką wysokość. Tu gdzie jest siłownik, pewno około 10 cm by mi się wyżej podnosił, ale tam blokuje mi się po prostu o profil. Już momencik, bo się opuszcza, ja nie mogę szybciej, bo jedną ręką trzymam. Niestety nie mam tutaj blokady do tego stołu. Zaraz będzie szybciej, muszę jedną rękę sobie zwolnić. O, i teraz jest opuszczony. Jak widzicie, też jest niedospawane. Tu jeszcze miałem starą spawarkę. Niestety, ale strasznie pluła przy spawaniu. Siłownik Gecko. On chyba się wyciąga na ile tutaj 480 mm, a mi się wyciąga coś chyba około 8 cm mi brakuje, ale po prostu o, tu w tym miejscu jak się podnosi, opiera się o profil. Do tego profila już wam pokażę, jakiej grubości jest, tylko zaraz. Sorki. Tu jakiś kawałeczek z tego, to chyba 6 jest, ale nie wiem, gruby. Wiadomo, że siłownik tu nacisk i normalnie gdybym, bałem się po prostu, że pod ciężarem on może mi się tutaj w pałąka zrobić, więc dospawałem wzdłuż płaskownik, bardziej załapałem niż dospawałem, 7 mm grubości. On tam ma chyba coś około 70 mm wysokości, czy jakoś tak, już nie pamiętam. Teraz tylko sięgnę po tulejkę, bo chcę wam coś pokazać. Teraz tak, tutaj oczywiście śruba to jest też 16. Profil oczywiście 60 na 30 i tu mam z jednej i z drugiej strony dospawany płaskownik, ale to ze względu, teoretycznie moim zdaniem przy większych ciężarach to nawet powinien być dłuższy, bo wiadomo, że jak większy ciężar na stole, to szybciej wygnie się sam profil. Fakt, że ja tutaj oprócz mojego ciężaru własnego ciała, to tutaj ze 70 kg, może z 80 było naraz najwięcej. No i ja oczywiście. Także teraz jest coś takiego, że jak mam to skręcone i przewiercone,
to ja używam takich długich nakrętek. To jest akurat 16. Chodzi o to, ja to jeszcze ją szlifowałem dookoła, wiertło sobie dopasowałem i chodzi o to, że wtedy na ściskanie, żeby pustka w środku nie było, na grubość profila ucinałem kawałek, tu akurat w tym przypadku, bo nie pamiętam, czy było z płaskownikiem, czy gołe, bo płaskownik chyba był, nie, płaskownik był oddzielny, tylko na to obcinałem i spawałem z jednej strony i z drugiej strony. Tylko tak jak robiłem ten stół, to dwa te profile, to dwa naraz były skręcone i początek równo ucięte, żeby były idealnej długości. W ten sposób. Oprócz tego, co wam jeszcze tu powiedzieć? Kółeczka 160, jak się przyjrzycie, też załapane. Tu, tamtej strony też. Tu mam wypuszczone. Z tej strony oczywiście szerzej. Tutaj też oczywiście śrubę nawet nie jest mocno dokręcone. Też 16 śruby. Płaskownik oczywiście 10 mm. Tu wam pokażę z boku. Tu mam kawałek profila wypuszczony. Jeden jest dospawany z boku profila, tak jak tutaj widać, a drugi jest tu z boku i oczywiście z jednej i z drugiej strony po przeciwnej wszystkie naraz były wiercone. Chodzi mi po prostu o lepszą dokładność. Tylko ja wierciłem, oczywiście wiertłem 16. Tu jest tak samo wzmocnienie. I tu akurat nie wiem, czy będzie widać. Chyba nie będzie. Tutaj też chyba nie będzie. Nie będzie. Tutaj też włożona jest ta nakrętka przez szerokość profilka. Chodzi o to ściskanie i dlatego tu jest dospawane, żeby grubsza ścianka była, bo na 3 mm to przypuszczam, że nie wytrzymałoby. Tutaj też mam takie dzioby dospawane. To nie patrzcie na spawanie. To jest oczywiście prowizorka. Jeszcze dawna spawarka, która nawet widać tutaj ślady, więcej nie było szlifowana, nawet więcej chlapała niż ten. To samo z drugiej strony też tak samo jest tutaj dołożona tulejka na zgniatanie i oczywiście te dwa plus dwa z tamtej strony, to wszystko razem z płaskownikiem, wszystko razem było wiercone. Nie wiem, czy pomogę wam w jakim stopniu. Teraz wam jeszcze tutaj pokażę dokładnie. O, tu też nie zespawane. No trochę ten stół waży. Jeszcze
Teraz opuszczę Wam go niżej. Najpierw go podniosę. Teraz mam taką prowizorkę. Ja sobie kładę coś takiego. No oczywiście z tyłu można opuszczać dużo szybciej. O, pokażę Wam tutaj. Tak samo tu. I teraz jak opadnie, teraz jakby siłownik inaczej łapał, bo troszeczkę szybciej. Oczywiście nie ma blokady. Ja najczęściej pracuję na tej wysokości stołu. I teraz Wam pokażę następny mój błąd, który zrobiłem. Tylko muszę teraz zablokować siłownik, podnieść tu trochę, chociaż ze 2 razy do góry. I teraz będę opuszczał. I teraz będę musiał tą środkową, o, zaraz z tej strony może pokażę. Po prostu muszę przestawić. O, bo opiera mi się o siłownik. Może nie jest to, że tam coś się stanie, bo jest luz. No ale niestety nie uwzględniłem tego robiąc. A nie miałem podglądu nigdzie. Nie widziałem na żywca tego stołu. Więc po prostu to z czasem przestawię. Albo w ten sposób po szerokości 2 przyspawam. Bo jeszcze w czasie, o tu jeszcze sobie zobaczcie z góry, jeśli będą jakieś pytania, tutaj otworki to mam wiercone właśnie tym wiertłem takim z bidią, a one są po to, tak samo z tej strony, one są po to, żeby można było profil przymocować. Z drugiej strony są inne, bo już mi się nie chciało fasolek robić. I teraz jeszcze Wam pokażę, bo kto ogląda moje filmy, wie, że nie mam stołu do spawania. I teraz Wam pokażę, co mi jeszcze wyszło. Jest coś takiego. Pokażę z drugiej strony, momencik. Będzie widać bardziej, tylko trochę telefonem. Jak się dobrze przyjrzycie, to profil idzie troszeczkę łukiem. I dlatego, żeby ten profil był idealnie prosto, to tam jest, już nie pamiętam, chyba 3 albo 3,5 mm podkładka. Z drugiej strony prawdopodobnie wypadła, bo też była, bo też jest minimalnie. Ale przy pracy to nie przeszkadza, bo jak dam później po szerokości 2 albo 3, jeszcze nie wiem, w ten sposób, to po prostu naciągnę to. To i tak było na kobyłce. Znaczy tu nawet chyba na tej podłodze nierównej spawane, więc tu macie w środku ten profil. Teraz jeszcze Wam powiem, na ile się opuszcza. 56 cm.
I teraz, jak zauważyliście, nie ma żadnego wspomagania do podnoszenia tego stołu, więc blokuję. Zapraszam również na pierwszą część. Może będzie widać, tylko trochę mogę telefonem. O, tu wam jeszcze pokażę tulejkę. Oczywiście to jest ta długa nakrętka, tylko ja ją, żeby była lżejsza, to ją dookoła na wiertarce odchudziłem. Jak widzicie, nie idzie to ciężko.